Zapowiedziano nową konkurencję dla The Sims 4 i w tym odcinku przyjrzymy się jej z bliska. Hej rybenki, to Akwamaryna. Bardzo mi miło, że do mnie wpadliście, więc odwdzięczę się dobrymi newsami, bo konkurencja dla serii The Sims nie śpi, tylko czuwa i... no właśnie. Zaraz wam wszystko opowiem, tylko standardowo kawka, herbatka i lecimy. Od kilku lat wiele osób twierdzi, że seria The Sims powinna w końcu doczekać się godnego rywala na rynku gier. Aktualnie popularny symulator od Electronic Arts jest zdecydowanie bezkonkurencyjną grą w kategorii symulatorów życia. Ostatnio dużo słyszy się o Paralives, troszkę mniej o Viva Land i o tych wszystkich pomniejszych innych grach, które mają dopiero powstać, aby deptać po piętach Simsom. No ale to wszystko brzmi jak najczęściej plany, nam w sumie nie wiadomo kiedy, aż powiedzmy, że do teraz. Nasz mały świat gier obiegła informacja o tym, że wydawca gier o nazwie Paradox Interactive ogłosiło grę o nazwie Live by You. To studio jest znane z takich gier jak City Skyline i Stellaris na przykład. Ogólnie wieść o nowej grze nie wzbudziła tyle sensacji, co wieść o tym, kto za tym wszystkim stoi. No jak się okazuje, stoi za tym Rob Humble, czyli były wiceprezes wykonawczy wytwórni The Sims. Rob Humble jest ogólnie uważany za wizjonera i pioniera projektów dotyczących symulacji życia. To właśnie on jest odpowiedzialny za ten specyficzny humor i urok, z którego słynie seria The Sims. Był mocno zaangażowany w The Sims 2 oraz pracował nad rozwojem trzeciej edycji. Niektórzy gracze mogą go nawet kojarzyć z występów The Sims 2 Czas Wolny, bo simowa wersja Roda pojawiała się na parceli i wręczała naszym simom komputer, który zawierał zwiastun gry The Sims 3. Teraz jak się okazuje, Rob Humble kieruje jednym ze studiów o nazwie Paradox Tectonic i w marcu ujawnili informację o współpracy przy nowym projekcie, który może być pierwszym konkurentem dla The Sims 4. W zwiastunie zaprezentowano bardzo skromny podgląd na dzielnicę. W tle widać jedną postać przechadzającą się po terenie i drugą ćwiczącą na macie. Kolejne ujęcie pokazało nam jadący po ulicy samochód oraz otoczenie, które ciężko stwierdzić, czy jest tylko makietą, czy funkcjonalnym elementem. Po prawej stronie znajduje się salon z motorami, skuterami i jeszcze jakimś innym pomniejszym pojazdem. Na ścieżce widać przechadzającą się postać oraz na ulicy możemy zauważyć stojący autobus, który chyba jest jakimś takim elementem dekoracyjnym. Kolejny kadr pokazuje nam umeblowany dom oraz kilka postaci. Dwie przytulające się kobiety otoczone serduszkami, jedną mniejszą postać, czyli najprawdopodobniej dziecko oraz kolejną dorosłą osobę podlewającą roślinę. Kolejne ujęcie wygląda jak tryb edycji domu, czyli znany już nam tryb budowania. W następnej scenie możemy zobaczyć jeszcze więcej mebli, jak na przykład piękny wiszący kosz oraz postać czyszczącą mikrofalówkę stojącą na blacie. Na ostatnim ujęciu przechodzimy na plażę, na której widać leżące osoby na piasku, domek, przy którym znajdują się deski surfingowe, siatkówkę plażową, łódkę, kajak, no i oczywiście przepiękne morze, przy którym stoi wysoka budka dla ratownika. Na samym końcu dostajemy informację, że 20 marca pojawi się oficjalne wydarzenie z Rodem oraz Paradoxem. Zapewne wtedy dowiemy się o wiele więcej. No i teraz, kochani, pogadajmy, bo myślę, że serio mamy o czym podyskutować. Po pierwsze, muszę to powiedzieć. Jak to jest możliwe, że przez grubo ponad 20 lat konkurencja na rynku gier pozwalała na to, by Simsy stały się kultowym, bezkonkurencyjnym symulatorem? Po drugie, ten zwiastun ma dla mnie lekki klimat The Sims 3. No ale po kolei. Wrócę do tematu konkurencji. Wiemy wszyscy, jak to jest z grami. Na przykład mamy gry wojenne. I to są różne tytuły, jak na przykład Call of Duty, Medal of Honor i tak dalej, i tak dalej. I te chociażby gry łączy jedna kategoria. Podobna dynamika, podobny styl. Jasne, różnią się od siebie. Ale obydwie gry i tak znajdziemy w jednej kategorii. Po prostu. Podobnie jest z grami platformowymi, przygodowymi i wyścigami. Natomiast kiedy będziemy chcieli zagrać w dobry symulator życia, to tak naprawdę znajdziemy tylko Simsy. I jak to jest możliwe? 23 lata, w sumie łasi na hajs producenci gier dawali się rozwinąć jednej grze. 23 lata to jest naprawdę bardzo dużo. To już nawet lotnictwo przez ponad 100 lat przeszło spektakularniejszą, dynamiczną metamorfozę. Serio. Natomiast jedna gra pokonała prawie wszystkich przez dosłownie 23 lata. Niesamowite. Zmierzam do tego, że teraz każdy konkurent dla serii The Sims będzie miał naprawdę ciężko. W pewien sposób Simsy to ogromna społeczność. Dla niektórych to nawet styl życia. To kultowe postacie, znane na całym świecie powiedzonka i prawie że element kulturowy. Lambob, czyli zielony kryształek, jest rozpoznawalnym symbolem, naprawdę w wielu miejscach. Jak dla mnie oni wszyscy mieli naprawdę dużo czasu. Ciężko będzie konkurować z czymś, co jest w sumie elementem kultury od dobrych nastu lat. Nie chcę, abyście myśleli, że jestem tempo zapatrzona w Simsy. Ja po prostu dostrzegam ich plusy, a nawet i wytykam minusy. Patrzę bardzo realnie na możliwości innych firm. I w sumie powiem wam szczerze, że nie wiem, czy naprawdę Live by You jest w stanie osiągnąć jakikolwiek sukces. Więc pytanie, czy tak naprawdę Rob Humble przeskoczy samego siebie, skoro faktycznie jest uznawany za wirtuoza w tym temacie, to może jeszcze jest kilka asów w rękawie, które ten pan nam musi pokazać. Ale jest jeszcze druga strona medalu. To studio jest odpowiedzialne za City Skylines, czyli za konkurencję SimCity. I mówi się, że ta gra pokazała, że można wejść i zrobić lepszą robotę. W skrócie mówiąc, dużo osób w internecie mówi, że City Skylines jest po prostu lepszą grą niż po prostu SimCity. Ja nie jestem w stanie tego ocenić, bo ja ani w jedną, ani drugą grę nie grałam. Niestety, nie miałam tej przyjemności, bo w sumie to nawet nie jest mój styl. Ale faktycznie, zabawne by to
było, gdyby historia koło zatoczyła i gdyby Live by You stanęło na tym samym schodku co The Sims. Sprawę będę oczywiście śledzić na bieżąco, zwłaszcza, że projekt jest zapowiedziany jako coś przełomowego, a to jest, no nie oszukujmy się, ale naprawdę duże słowo. Dlatego w sumie, kochani, możecie mi subskrybować, aby niczego nie przegapić, bo tak jak mówię, ja generalnie gram w Simsy, ale jest to również i moja praca, i moja pasja, więc będzie mi bardzo miło, jak zostaniecie ze mną na dłużej. No ale kochani, przejdźmy dalej, bo wspomniałam jeszcze, że ten mini zwiastun ma klimat The Sims 3. Mam też wrażenie, jakby te wszystkie pomieszczenia były wykonane z modyfikacji. No po prostu, jakbym widziała obiekty CC z The Sims na przykład 4. Taki czuję tego po prostu klimat. Mnie to jakoś ogólnie nie przekonuje. Dodatkowo tryb budowy wydaje mi się troszkę zbyt skomplikowany, no ale nie wiemy tak naprawdę, na ile to jest faktycznie już skończone, bo może to jest dopiero 50% tego całego projektu, a może już nawet 90% i w sumie tylko tak naprawdę będą dodane tam niewielkie poprawki. Tego niestety nam nie powiedziano, o tym przekonamy się dopiero, powtórzę, 20 marca. Dajcie mi znać w ogóle, co o tym sądzicie, bo ja generalnie jestem podekscytowana takimi nowinkami, ale też bywam mocno sceptyczna, bo jednak wiecie jak jest. Podchodzę do tego z dystansem, bo te wszystkie symulatory naprawdę się już długo zapowiadają, a jak na razie tak naprawdę efektów tego wszystkiego nie widać. Jedynym takim symulatorem, który naprawdę coś robi i widać jego efekty, to jest Paralives i w sumie możemy zobaczyć, co u nich słychać. Na kanale Paralives w przeciągu miesiąca pojawiło się 6 nowych filmów i 1 short. Na pierwszym z nich twórcy pokazali nam kilka nowych animacji. Potrzebę skorzystania z toalety, dotykanie brzucha z głodu, wesołe chichotanie, zwykłe śmianie się z zakłopotaniem, głośny śmiech, flirtowanie, przyjęcie komplementu i wzruszenie. Filmik numer 2 pokazywał labirynt z żywopłotu i testowanie odnajdywania ścieżki przez parabohaterów. Trzeci filmik to coś, co może naprawdę pozytywnie zaskoczyć fanów rozwoju postaci. Zaprezentowano nam mężczyznę, który wykonuje pompki. Na najniższym poziomie umiejętności wykonuje ćwiczenie dość ociężale. Jego średni poziom to wykonywanie ćwiczenia w płynny i dynamiczny sposób. Natomiast trzeci poziom, czyli najwyższy, to pompki z użyciem jednej ręki. To oznacza, że nasza postać będzie przechodzić pewne zmiany animacji, gdy tylko będzie się rozwijała. No i jeszcze został 4 poziom, czyli ultra, hiper, bez rąk. A, przepraszam kochani, to tylko niewinny bug. 4 film to podgląd na piękny domek w pięknych kolorach z ogródkiem, balkonem, werandą i ze wszystkim. Możemy przyjrzeć się grafice, ale również możemy podejrzeć kilka obiektów, jak chociażby rower czy kosz piknikowy. 5 klip jest bardzo ciekawy, bo pokazuje, że będziemy mogli zmieniać nazwy interakcji oraz nazewnictwo w trybie tworzenia postaci. 6 klip pokazuje nam, jak cudownie jest rozwinięte narzędzie edycji obiektów. Możemy umieścić dany obiekt, w tym przypadku jest to kamień, możemy następnie go skopiować, dowolnie przekręcić, podnieść lub obniżyć, ułożyć pod dowolnym kątem, rozciągnąć i zwężyć. I w sumie w taki oto sposób twórcy zbudowali jakiegoś kolosa z kamieni. Druga część klipu to żart, że gracze mogą zapomnieć o forcie z poduszek i mogą zacząć myśleć o forcie z kanap, bo edytor umożliwia nam dowolne umieszczanie obiektów, jak i również korzystanie z ich przestrzeni przez bohaterów. Dostaliśmy jeszcze jeden filmik podglądowy na pocałunek postaci o różnym wzroście i jak widać, da się to zrobić. Dajcie znać, czy podoba wam się rozwój tej gry, czy ciągle na nią czekacie, czy może entuzjazm wam opadł. Piszcie śmiało w komentarzach, a póki co dziękuję wam za uwagę, dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. Trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć, pa!